Usiedliśmy przy kawce, chwilę pogadaliśmy na temat akwarium i akwarystyki i zacząłem nagrywać. Akwarium założone w stylu naturalnym. Od samego początku robiło duże wrażenie. Wszystko bardzo ładnie poukładane z dbałością o szczegóły. Później jeszcze Wam wrzucę kilka ujęć, jak zbiornik zmieniał się przez cały okres. Obecnie już prawie po 4 latach natura dodała do całości swoje 3 grosze. Muszę Wam powiedzieć, że zbiornik naprawdę robi ogromne wrażenie. 1,50 m długości, 60 cm wysokości i 70 cm głębokości. Jest na co popatrzeć. Tym bardziej zbiornik jest ciekawy z uwagi na to, że jest bezobsługowy. Po niecałym roku zmieniła się całkowicie koncepcja prowadzenia całości. Z założenia szkło miało być prowadzone jak typowy zbiornik high-techowy. Jednak przez te lata właściciel stara się całość zbalansować i dostosować do siebie. Wiecie, jak to bywa z czasem. Rodzina, praca. Obecnie akwarium nie wymaga prawie żadnej pielęgnacji. Poza karmieniem ryb oraz okresowymi dolewkami wody nie jest robione nic więcej. No, podcinka roślin, ale o tym za chwilę, bo całość też jest odpowiednio dobrana. W akwarium nie było podmiany wody od około roku. Oglądając całość nie zauważyłem problemów z glonami, czy też złej kondycji mieszkańców. A wręcz przeciwnie, wszystko mi się podobało. Co prawda na niektórych roślinach widać niedobory, ale nie czepiajmy się. Akwarium i tak wygląda naprawdę malowniczo. Rośliny w większości są to mchy oraz epifity. Z tyłu mamy zasadzone bolbitisy. Po prawej stronie są anubiasy w różnych odmianach. Z przodu króluje nam kryptokoryna i gdzieniegdzie mamy troszeczkę łodygowców. Ale łodygowcy tutaj stanowią bardzo małą część tej roślinności. I nad zbiornikiem piękna strefa z skrzydłokwiatami oraz z filodendronem. Z obsadem mimo wielkości zbiornika i możliwości wpuszczenia dużych ryb królują tutaj gupiki w różnych odmianach kolorystycznych. Poza nimi mieszka tu również kilka otosków, kardynałków oraz kosiarka, która najprawdopodobniej dba o populację gupików, o to, aby ich nie było zbyt wiele w zbiorniku. Zobaczcie zresztą sami, jak czai się w zaroślach. Za filtrację całości odpowiada mocny kubeł Fluval FX6. Filtr, mimo tego, że był czyszczony od założenia jedynie raz, ma mocny przepływ. Osobiście w takim przypadku również bym nie czyścił całości. Szkoda ruszać tą biologię, która się tam wykształciła. Koncepcja posiadania akwarium pojawiła się już na etapie projektowania samego domu. Cały kąt wypoczynkowy został tak zaplanowany, aby zarówno Dawid, jak i jego małżonka mieli odpowiednią możliwość wypoczynku. Został przemyślany nawet temat kanalizacji oraz podłączenia wody. Zaraz pod akwarium są wszystkie potrzebne te elementy, dzięki czemu nie trzeba biegać z wiadrami. Przy takiej objętości zbiornika jest to bardzo duże udogodnienie. Część z Was może się zastanawiać, co to za drzewo zostało użyte w tym zbiorniku. I tutaj akwarium zaprzecza częstemu stwierdzeniu, które nieraz widzę w różnych miejscach. Ten duży korzeń jest z drzewa iglastego. Czyli tak, drzewo iglaste również nadaje się do akwarium. Początkowo barwił on wodę, co zresztą robi większość korzeni, ale obecnie, jak sami widzicie, woda jest kryształowa, rośliny rosną i życie ma się dobrze. Jak jeszcze raz usłyszycie od kogoś, że iglaste drzewo nie nadaje się do akwarium, to możecie podesłać mu ten filmik. Korzeń był sporych rozmiarów i aby pasował do całości, został odpowiednio docięty. Jak podłoże użyto tutaj sporej ilości substratu Ada Amazonia. Na całości wysypano 11 worków o pojemności 9 litrów, co daje nam 99 litrów. Podłoża jest dość sporo, bo w niektórych miejscach sięga ono nawet kilku centymetrów. Bardzo mi miło, że miałem możliwość odwiedzenia Dawida, którego chciałbym serdecznie pozdrowić. Już wcześniej myślałem o stworzeniu takiej serii, gdzie sam podjadę i nagram Wasze zbiorniki. Prawie zapomniałem o jeszcze jednej kwestii, mianowicie o oświetleniu. Całość oświetlana jest 3 lampami LEDowymi przez około 7 godzin dziennie. Każda lampa ma kolorki pod rośliny i moc około 70 W. Ustawione są na jakieś 70% mocy. Jeśli chcielibyście, abym również Was odwiedził, możecie się do mnie odezwać. Na dzisiaj to tyle. Ciekaw jestem, co sądzicie o tym pięknym, bezobsługowym akwarium. Dajcie znać w komentarzach. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, Tyril.